Wow! Często zadawane pytanie, temperatura, jaka powinna być dla pająka. Tutaj chciałbym Wam to jakoś przedstawić, żebyście jakiś mieli obraz tego, jak to wszystko według mnie powinno wyglądać. Tu jest terrarium, powiedzmy, że stoi bokiem. Tutaj jest wentylacja, jedna wentylacja i tutaj sobie zrobimy drugą wentylację. To jest w ten sposób. Podłoże. Jakoś tak mniej więcej. Wybaczcie mi, ale już dawno nic nie malowałem. Tu zrobimy wejście do kryjówki. I tutaj zrobimy dalej podłoże. Czyli to jest podłoże. Załóżmy, że włókno kokosowe, czy torf kokosowy, nie wiem jak tam zwał, tak zwał. Generalnie to się tylko używa w Polsce, tak to jest przyjęte, a na przykład w Niemczech są już stosowane różne mieszanki, różne ziemie i tam już przeważnie nikt nie stosuje już tych kostek co w Polsce. Ja też próbowałem, ale no na tą chwilę mam małe doświadczenie na torfie z kokosów. Z daleka spojrzę i wiem, czy trzeba podlać, czy nie, jaka jest wilgotność. A z tymi rzeczami, z ziemiami, jakimiś torfami, no już to trzeba uważać, to jest czarne. No i musiałbym się wszystkiego uczyć od początku. Może tam kiedyś do tego usiądę na poważnie, no ale na razie nie chce mi się, mam co innego na głowie, dużo zajęć. No dobra. I teraz tak, mamy to powiedzmy, że to jest włókno kokosowe, podłoże, jak zwał, tak zwał. Tu jest wejście do kryjówki pająka. No i to jest jakaś tam góra. Nieważne. Dla tych pająków naziemnych, które i tak żyją w norkach pod ziemią, zawsze ja robię w ten sposób. Nigdy nie robię na wprost, że jakiś tam kokos, orzech tutaj wkładę, że on sobie tu wchodzi wprost. Oni takich rzeczy nie lubią, pająki mieć na wprost, dlatego trzeba zrobić w ten sposób, żeby on sobie mógł pod jakimś kątem to zrobić, no i żeby mógł sobie wejść i troszeczkę niżej tej powierzchni siedzieć. I teraz o co mi chodzi? Na przykład mamy pająka, który powinien mieć 28 stopni Celsjusza. No i teraz co się dzieje? Ja wychodzę z założenia, że ja podgrzewam z góry pająki, tak jak w naturze, że słońce świeci z góry, nie świeci z boku, również nie grzeje, czy od dołu. Staram się, nie robię tego, aby ogrzewanie pająka było z boku czy z dołu, tak jak jest w naturze. Grzeję wszystkie pająki z góry, chyba że macie pokój przystosowany do pająku, no to wiadomo, nie trzeba grzać z góry, jest ciepło w całym pomieszczeniu, no i to im wystarcza. Także ja nie grzeję ani z boku, ani z dołu, tylko z góry lub w całym pomieszczeniu jest temperatura, jaka powinna być. I teraz tak, mamy 28 stopni. Tyle ma mieć pająk. I te 28 stopni w dzień, gdzie powinno być? Te 28 stopni powinno być gdzieś w tym miejscu. Tutaj powinno być te 28 stopni. Jak kiedyś to testowałem, miałem poprzyklejane takie termometry szklane do akwarium, których się używa i powiem Wam szczerze, że to przetestowałem, że co 2 cm zmienia się temperatura. Czym wyżej, tym cieplej jest i mniej więcej co 1,5 cm, co 2 cm, to zależy, jest większa temperatura, czyli
w tym miejscu jest najmniejsza temperatura. I tutaj powinno być 28 stopni, tyle co się mówi dla pająka. Jeżeli on będzie miał za ciepło, wchodzi sobie do kryjówki i tutaj wiadomo jest tam 26, czy tam 24, 22, zależy jakie duże jest to terrarium. No nie wiem, no tak wam próbuję to wytłumaczyć obrazowo, o co mi chodzi. Jeżeli tutaj, w tym miejscu będzie 28 stopni, a pająkowi będzie za zimno, wtedy on będzie tutaj siedział, jak to się mówi, do góry kołami, czy gdzieś przy wentylacji, gdzie jest cieplej, gdzie ciepłe powietrze tutaj leci, jeżeli jest taka możliwość, ale generalnie te 28 stopni, które żeśmy sobie na początku powiedzieli, że pająk powinien mieć, powinno być przy podłożu. Ja mówię, jak powiedziałem, używam szklanych termometrów. Nie wiem, czy teraz jeszcze są dostępne. Ja uważam, że są najbardziej dokładne i mój pająk, jeżeli ma mieć 28 stopni, to ma w tym miejscu, nie w innym. To samo się tyczy nocy. Załóżmy, że mój pająk powinien mieć minimum 20 stopni, wtedy te 20 stopni robimy tutaj. Nie robimy w tym miejscu, ponieważ jeżeli tutaj będzie miał 20 stopni, no to tutaj będzie miał na pewno już 18, 19. Jeżeli sobie do kryjówki wejdzie, to jeszcze będzie miał zimniej. Wiadomo, tutaj trzeba, jeżeli zróbmy tutaj jakąś miseczkę z wodą, jest miseczka z wodą, wlewamy wodę, ta woda się przelewa, tutaj gdzieś ta woda się przelewa, jest nasiąknięte podłoże, to też wiadomo, że to zimno od tego idzie, a nie nagrzewa się, także ta temperatura też od razu automatycznie idzie w dół. No mam nadzieję, że to jakoś tak wytłumaczyłem. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie. Ale generalnie według mnie to myśl o temperaturze pająka, myślę, że to jakoś przedstawiłem, pokazałem. No Picasso nie jestem, ale tu chodzi o sens, żeby te nasze, co na początku żeśmy ustalili, 28 stopni, nie było tutaj. Potem jakąś tam pewnie wprawę wejdziecie, jeżeli sobie to pomierzycie, bo to w każdym mieszkaniu może być inaczej, w każdym terrarium mogą być inaczej te skoki temperatury, ale biorąc pod uwagę to, co u mnie jest, jak to się na początku kiedyś to mierzyłem, także na temperatury różnią się naprawdę o kilka stopni w takich terrariach, w takich już 30 czy 40 wysokości. Naprawdę, jeżeli tu jest 28, to tutaj na pewno nie będzie tych 28 stopni, może być tam 24, 22, a jeżeli chcemy, żeby pająk miał takie warunki, jakie powinien mieć, róbmy tutaj, żeby miał tutaj, gdzie się, jak to się mówi, przebywa najczęściej, żeby tą temperaturę miał taką, jaką trzeba. Jeszcze powiem, jak to jest u mnie. Jeżeli mamy do terrarium, u mnie żarówki są gdzieś w tym miejscu. Bo ja mam żarówki jeszcze energooszczędne. Kiedyś wykupiłem wszystkie w hurtowni, które już nie szły. I jeżeli tutaj mam żarówkę, to zawsze mierzymy temperaturę jak najdalej od źródła ciepła, żeby to jakoś to ogarnąć. I jakbyśmy tutaj przy tej żarówce w tym miejscu, to wiadomo, szybko się nagrzeje, szybko pokazuje temperaturę, jaką chcemy mieć, ale znowu tutaj, w tym miejscu, na środku terrarium na pewno jest zimniej. Także ja zawsze, jeżeli mam tutaj, to mierzyłem przy wejściu do terrarium. Wtedy wiadomo, że jeżeli tym takim jakby powiedzieć, na tym placu, jeżeli jest odpowiednia temperatura, tutaj 28, to jeżeli tutaj jest 28, to na pewno jest wszystko dobrze. Jeżeli pająkowi będzie za gorąco, to na pewno on się schowa do kryjówki, nie pójdzie wyżej, tylko w dół. Tak samo jest odwrotnie, jeżeli pająk, niekiedy widzę takie zdjęcia, że pająki tutaj chodzą sobie u góry, czyli jest za zimno i on wychodzi z norki i jak to się mówi, do góry nogami
chodzi u góry. Ale mówię, ja grzeję pająki z góry, tak jak w naturze, słońce świeci z góry, nie grzeję z boku, z dołu. Mam pomieszczenie, w którym jest jedna temperatura, także tam jest wszystko też inaczej porobione, ale takich, ja mówię, wiele osób grzeje jakimiś tam matami grzewczymi, kablami, to ja bym się starał zawsze to dać z góry, bo jeżeli damy w tym miejscu, wtedy będzie za gorąco, pająk będzie uciekał do tej szyby, nie będzie siedział w kryjówce, no a wiadomo, że jak od spodu będziemy grzali, to też będzie za gorąco i pająk nie będzie się komfortowo czuł w tych warunkach i będzie, no z mojego doświadczenia widzę sam, że niekiedy tak wyjdzie, to jest za zimno, siedzi w tym miejscu. No ja uważam, że kryjówka powinna być pod jakimś kątem, nie musi być taki duży, ale pod kątem w dół i żadnych tam kokosów nie używamy, bo on się zakopie to wejście, to na pewno wielu z Was to widziało, wchodzi do tego orzecha, do tej łupinki z kokosa i się zakopuje. Zakopując się robi sobie tutaj sobie robi taką jakby w dół idzie sobie. Także ja uważam, że powinno mieć pod skosem w dół i temperaturę, jeżeli ma mieć 28 stopni, to musi mieć w tym miejscu, a nie tutaj u góry. Dobra. Mam nadzieję, że osobom, które nie ogarniały tego tematu lub nie pomyślały o tym, wytłumaczyłem jakoś tak w miarę klarowny sposób. No i mam nadzieję, że moje wskazówki przydadzą się chociaż w jakimś procencie hodowli ptaszników. Teraz Wam pokażę mój nowy patent na podłoże dla maluchów. Naprawdę uważam, że jest rewelacja. Drodzy Państwo, to jest włókno kokosowe pomieszane razem z piaskiem terrorystycznym dla jaszczurek, przeznaczonych tylko dla jaszczurek. Miałem tam jakieś takie miałem zapasy, już nie pamiętam po co, i postanowiłem to wymieszać i Wam powiem, że jest to rewelacja. Chodzi o... Zaraz Wam wszystko pokażę. Bierzemy sobie kliszówkę. Jakie proporcje? To już tak na oko, żeby było więcej oczywiście torfu niż piasku. O. Teraz szczykawką ubijemy sobie. I dlaczego coś takiego wymyśliłem? Chodzi tutaj o wilgotność, że nie trzeba tak często podlewać maluchów, jak do tej pory robiłem. Wystarczy co jakiś czas i fajnie to wygląda pod względem, tutaj mogę Wam jakoś pokazać, może będzie widać. Zalewamy i od razu wszystko znika, woda znika i powiem Wam, że to zrobiłem w połowie czerwca. Dzisiaj mamy początek października i swoje maluchy, które trzymam na takim podłożu, podlewałem tylko raz. I to podlewałem dlatego, że testuję to, ale ja już mam taką, to się mówi, wprawę, że wezmę do ręki i wiem, czy jest wilgotno w tym kliszówce, czy trzeba podlać. Także delikatnie tylko podlewam na początku, jak wrzucam tutaj pajączka i musicie mi uwierzyć na słowo, że pająki, które trzymam 3 miesiące, były tylko raz podlewane. I tutaj może weźmiemy sobie jednego malucha, przełożymy, bo ma brudno. O. I tak to wygląda.
No to szybki, nie mogę go tutaj. O. Powiem wam, że to jest rewelacja. Dawno o takim czymś myślałem. Nie trzeba ich podlewać tam co drugi tydzień. One są w 28 stopniach i naprawdę te podłoże, tak sobie to wymyśliłem. Naprawdę są efekty, że nie ma efektów w podlewaniu. Naprawdę, jeżeli ktoś ma dużo maluchów, polecam taki pomysł. Nie za dużo, to nie jest pleśń, bo ja już sprzedawałem te maluchy. To są bomejki i ludzie do mnie, co ja im sprzedaję z grzybem. Niestety to nie jest grzyb, to jest po prostu piasek. Akurat miałem żółty, gdzieś jeszcze mam czarny. Ten czarny też będę mieszał z torfem do następnego kokonu, którego będę przekładał. No rewelacja jest. Sami widzieliście, że podlewanie zaraz to przesiąka. Nie stoi woda tak jak w normalnych kliszówkach, tylko z torfem, bo jak przykładowo się przesuszy, wtedy no trudno jest, żeby ta woda się przedostała do dna kliszówki, a tutaj byliście świadkami, jak to wygląda, jak to szybko idzie. Ja jeszcze spróbuję tylko tak dla filmu, dla potrzeb filmu. Wlewamy i wody nie ma. Naprawdę rewelacja. Moi drodzy, obiecałem konkurs, rozstrzygnięcie ostatniego konkursu dzisiaj, no ale naprawdę, uwierzcie mi, nie dałem rady. Zrobię to wszystko w kolejnym filmie, no ale żeby nie być takim gołosłownym, chciałbym ogłosić taki mały konkurs. Do wygrania będą 2 braszki, bomejki. Wystarczy napisać w komentarzu, dlaczego właśnie Tobie powinienem wysłać te 2 pajączki. Myślę, że fajny konkursik, a już naprawdę na 100% ten duży konkurs ogłoszę wyniki w kolejnym filmie. Jeżeli jeszcze jest coś niezrozumiałego dla Was w temacie podłoża dla tych maluchów, piszcie w komentarzu, postaram się wszystko Wam wytłumaczyć. Oczywiście na każdy komentarz odpisuję. No i jeżeli ktoś miałby jakieś pytania na temat tego ogrzewania, też służę pomocą. Są to moje wymyślone takie sposoby, także nie musicie tak robić, ale uważam, że naprawdę jest warto w tym temacie bardziej pomyśleć. Także zapraszam. Jeżeli macie ochotę, możemy wszystko sobie jeszcze wytłumaczyć w komentarzach. Teraz wlatuje dorosły samiec Grammostola inheringi, którego mam dorosłego. Wyszedł na wylinkę 10 października 2024, czyli ma 2 lata, jest dorosły od 2 lat. Naprawdę ładny pająk, wielki pająk i uważam, że ten wiek jest jakiś, no naprawdę nie miałem jeszcze tak długo Grammostoli, dorosłego samca i w jakim on jest jeszcze stanie, także rewelacja, zobaczcie sami.